Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z prezesem. Dzisiaj miałem nagrać sam przegląd rynków, bo nie miałem żadnej ciekawej myśli do przekazania. I w ostatniej chwili rzutem na taśmę taka myśl mi się pojawiła. Nie oceniaj chyba, że lepszych od siebie. Myślę, ciekawe, może rozwinę ten temat. Co tu, czy coś się ciekawego urodzi? Powstał też artykuł na moją stronę Blog Prezesa, gdzie możecie sobie o tym poczytać, ale chciałem o tym trochę opowiedzieć. Może się komuś przyda, może nie, ale może w trakcie tego mówienia też coś nowego wymyślę. Zobaczymy. Ogólnie z ocenami jest ten problem, że część ludzi uważa, żeby nie oceniać, a tak naprawdę oceniamy w każdej sekundzie, wszystko oceniamy, żeby w ogóle przeżyć sekundę życia, to musimy oceniać. No i to tak skonstruowany nasz jest mózg i to jest normalne, że dokonujemy różnych ocen wszystkiego, co się wkoło nas dzieje. Żeby funkcjonować, to tak musimy robić. Ale ja nie o takich ocenach będę mówił, tylko bardziej o tym, co rzuciło mi się w oczy jakoś teraz, tak, ostatnio. A propos tego, że bardzo dużo osób zbudowało swój content w internecie na ocenianiu innych. No i to przeważnie właśnie tych gorszych od siebie, czyli wytykanie błędów albo gorszych w mniemaniu tej osoby, wytykanie błędów innych i pokazywanie, a ten tu zrobił tak, a ten jest taki, a ten w ogóle taki, a ten tak, a ten sprzedał po takiej cenie, a tu cena poszła w górę. Właśnie a propos sprzedawania, bo tam jedni posprzedawali już, patrząc na scenę influencerów, nawet nie tylko w Polsce, ale i na świecie, to cała masa ludzi już posprzedawała po różnych cenach, po 100 tysięcy, 90, 80, powychodzili z rynku. I tu też cała fala krytyki, jak to tu, hossa, wychodzicie z rynku, dlaczego, czemu, tu. No i właśnie, i teraz bardzo dużo osób ocenia innych, a tak naprawdę samemu nie reprezentuje żadnego wyższego poziomu. Ktoś realizuje zysk, powiedzmy 500%, 600%, nie wiem, 1000%, a dla kogoś to mało, bo może można 10 tysięcy, a może 100 tysięcy. No. W kryptowalutach obecnie jest trochę trudniej o takie duże zwroty jak razy 10, razy 100 w krótkim czasie. Pewno da się, trochę w dłuższym i to w ogóle już przy mega dużym szczęściu. Więc ja osobiście uważam, że realizowanie zysków i to zysków kilkuset procent jest dobrym posunięciem. Szczególnie przy dużym kapitale, nawet przy małym kapitale. Kilkaset procent naprawdę, gdzie przekładając to na rynek akcji, nie wiem, na nieruchomości, złoto, powiedzmy tak do 15%, gdzie mamy rocznie, to kilkaset procent naprawdę jest to dobry wynik, więc ja uważam, że realizacja zysków jak najbardziej ma sens. Ja sam realizowałem zyski w tym roku już, więc ale to każdy jest inny, każdy ma jakby swoje pobudki i ciężko też oceniać kogoś, nie znając dokładnie sytuacji. Mimo że ktoś tam opowiada, jaką sytuację ma, ale to i tak jego doświadczenie, jego kapitał, którym inwestuje, tu jest tyle elementów, na to się składa, że tak naprawdę nie ma co budować swojego kontentu na tym, że sobie powiemy, że ktoś sprzedał za 2000, a teraz kosztuje 4000 coś. Co to wnosi? Nic to nie wnosi. Bo jak funkcjonuje nasz mózg? Nasz mózg ogólnie czasami nie rozróżnia tego słowa nie, przedrostku nie, który jest nie rób czegoś przed czymś, albo że ktoś coś zrobił, albo nie zrobił. Mózg rejestruje jakby całą treść i jak ktoś wam powie nie myśl o różowym słoniu, to mózg nie zapamięta słowa nie i potem sobie wyrzuci całą resztę, tylko nie też będzie widział, ale ten różowy słoń i nagle się pojawia w głowie różowy słoń. No właśnie tak działa nasz mózg. Więc jak to lepiej robić,
żeby było dla nas lepiej i żeby ten mózg trochę oszukać, zhakować go w ten sposób. Według mnie warto skupiać się na osobach, które są od nas lepsze. No i te osoby możemy sobie oceniać, a ta ocena to jest bardziej inspiracja tą osobą, analizowanie, aha, dlaczego tak jest. I niestety jest to zdecydowana mniejszość kanałów, budowanie kontentu na tym, że pokazywanie osób, którym się udało, jakby pokazywanie ich historii, drogi, tego, ile to kosztowało potu, łez, wysiłku, żeby dojście do danego momentu, w którym są. A bardziej właśnie ludzie się skupiają na wyśmiewaniu innych, pokazywaniu, co komu nie wyszło, jacy to są beznadziejni. Takie podbudowanie własnego ego, no to jest bardzo kiepskie. Szydzenie z innych, nie wiem, wyśmiewanie się, wyzywanie, no to już jest bardzo niski poziom treści. Więc, i teraz jeszcze a propos tego, czemu lepiej się skupiać na tych pozytywach, czemu lepiej w ogóle skupiać się na osobach, które są od nas lepsze niż te, które są gorsze. No bo jeżeli skupiamy się na osobach, które są od nas gorsze, oceniamy je, to już brakuje nam zasobów w mózgu na to, żeby skupiać się na tych lepszych osobach, więc nie aspirujemy do tego, żeby wyjść wyżej, tylko jakby obniżamy swoją poprzeczkę, dzięki temu swoje ego podnosimy do góry, obniżamy swoją poprzeczkę do tych osób gorszych od nas. Więc można sobie wyeliminować myślenie o tych gorszych osobach i skupienie się na tych lepszych, więc tutaj siłą rzeczy podnosimy swoją poprzeczkę. Wiadomo, że jest też ciemna strona medalu tego, jak za bardzo skupiamy się na tych lepszych, no to możemy też się trochę zdołować, że my jesteśmy gorsi, a dlaczego tak i jakby nie można przeginać też w żadnym kierunku. Trzeba to sobie dobrze zbalansować, ale jeżeli już gdzieś iść w jakimś kierunku, to raczej w tym bardziej pozytywnym niż w tym negatywnym. Jeżeli chodzi o ocenę innych osób, jeżeli jesteście jakimś trenerem, coachem, nie wiem, komuś pomagacie, no to wiadomo, że warto też, czy jesteście rodzicem, pokazywać czy dziecku, czy komuś innemu, że to jest złe, lepiej robić to inaczej, ale znowu teraz nie kierowanie uwagi na to, co się zrobiło źle, no czasami też warto to wiedzieć, ale pokazywanie, co zrobić lepiej, jak to zrobić lepiej. Bo jakby po co się nad tym zastanawiać? O, też tutaj jeszcze taka mała dygresja. W dygresji odnośnie psychoterapii, różnych terapii, coraz bardziej jest to modne. Chodzenie na różne terapie, no niektórzy są już od tego uzależnieni. I tam grzebanie w swojej przeszłości, że jestem taki, bo coś tam, bo moja mama była taka, mój tata był taki, bo takie środowisko, bo tacy znajomi, bo coś tam, bo coś tam. No i po co to? Po co sobie zaśmiecać mózg tym, co jest negatywne? Zamiast chodzenia na taką terapię i grzebanie sobie w mózgu i wywracanie flaków do góry nogami, to lepiej po prostu skupmy się na rzeczach, które byśmy chcieli robić lepiej i sobie je trenujmy. Czyli nie skupiamy się na tych negatywach, a na tych pozytywach, więc jeżeli będziemy się skupiać na tych pozytywach, to mózg już nie będzie miał czasu myślenia o tych negatywach. Jakie to ma znaczenie, skąd się to wzięło? Czasami ma, ale w większości przypadków nie ma. To po pierwsze, a w 99,999% na tej terapii dojdziecie do złych wniosków. Przyczyną było zupełnie coś innego, ale mózg łyknie wszystko. Po prostu potrzebuje tego, żeby znać skąd, dlaczego, po co, na co. Po prostu tacy już jesteśmy, że lubimy znać przyczynę. Nieważne, czy to jest prawda, czy nieprawda. Ważne, żeby po prostu znać. A tak naprawdę jest to tylko taki wypełniacz, który nic nie wnosi. Jeżeli jest źle zdiagnozowany, a w 99% będzie źle zdiagnozowany, więc po co? Lepiej sobie tego oszczędzić. Więc wracając do meritum sprawy, lepiej skupiać się na osobach, które są od nas lepsze. I jeżeli już mamy coś skrytykować, czy ocenić, czy pokazać, no to lepiej pokazać te pozytywy u innych niż te negatywy. Więc ja osobiście uważam, że realizowanie zysków jest dobrym pomysłem. Oczywiście bardzo ciężko trafić w samą górkę i tak samo ciężko trafić w samym dołku, ale jeżeli ktoś ogarnia temat
i robi to systematycznie i dobrze, to można naprawdę na tym dobrze wyjść. Dobra, nie będę tego tematu jakoś strasznie rozwijał. Oczywiście w komentarzach piszcie, co tam uważacie na ten temat. Może coś się urodzi nowego, na pewno coś się nowego urodzi. Może jakaś dyskusja ciekawa, kiedyś pamiętam, kilka lat temu były różne burzliwe dyskusje w komentarzach i to jest fajne, jak ludzie mają swoje zdanie i podchodzą z szacunkiem do zdania kogoś innego i to mi się bardzo podoba. Ja lubię sobie poczytać komentarze pod ciekawymi filmami, gdzie ludzie mówią: o, ja uważam inaczej, i jakby z szacunkiem do drugiej osoby, okej, ty uważasz inaczej, ja uważam tak i co ciekawe, każdy może mieć rację. Może nie aż tak każdy, ale dwie osoby mogą mieć rację, a mogą mieć przeciwne zdanie na dany temat. I to warto uszanować. Dobra, przejdźmy z przeglądem rynków, bo tutaj też się trochę podziało. Może przy okazji jakaś dygresja jeszcze wejdzie. Na początek Bitcoin. Tutaj wrysowałem takie strefy, trochę tutaj tą poszerzyłem, zmieniłem kolory, tutaj opisałem wcześniej, że tu jest hold, to buy, ale skasowałem to do wniosku, że może nie będę tutaj przyzwyczajał kogoś, że to jest strefa hodlowania, a tutaj strefa kupowania, bo w tych warunkach akurat rynkowych i tak jak teraz jesteśmy, tak jest, ale w innych może to wyglądać zupełnie inaczej, więc nie warto też się za mocno przyzwyczajać do tego, co jest. No i znowu tu argument na to, ale jednocześnie warto być konsekwentnym w inwestowaniu. Więc nie przyzwyczajać się za bardzo, ale jednocześnie trzeba być na tyle przyzwyczajonym, żeby konsekwentnie realizować scenariusz, który sobie założyliśmy. No tutaj ciężka sprawa, trzeba sobie to ładnie zbalansować. Dobra, ale zanim Bitcoin, to może pokażę wykres ETH do BTC. Weszliśmy górą, powyżej średniej kroczącej, może na świeczkach tygodniowych. No na razie wygląda to dobrze. Jak w poprzednich cyklach, wyszliśmy górą. Kurs, jak będzie szedł dalej w górę, to na szczytach powinniśmy mieć szczyty Ethereum i też szczyty na wykresie ETH do BTC. Do ilu dojdziemy? Nie wiem, ale no tutaj było już ostatnio 0,08. Teraz jesteśmy 0,4. No jest tu potencjał na pójście w górę. Tak samo jak popatrzymy sobie na dominację Bitcoina, jest 58%. Jest potencjał na zejście w dół, gdzie 38% było w dołku. Więc też jesteśmy poniżej średniej. Tutaj średnia idzie w górę. Więc historycznie rzecz biorąc, wygląda to dobrze. Czy faktycznie hossa będzie się rozwijała tak jak wcześniej i alt season będzie i altcoiny będą rosły szybciej niż Bitcoin i ETH będzie rósł szybciej? No na razie chwilowo tak mamy od czerwca, końcówki, czyli w sumie wakacje mamy taki kierunek. Czy on się nie odwróci? Nie wiem, na razie wygląda to dobrze. Przybiliśmy na dominacji Bitcoina i na parze ETH-BTC to średnie kroczące. Wcześniej odbijaliśmy się od niej, czy to w czerwcu 2024, czy w grudniu, styczniu 2023, potem jeszcze luty 2024, a teraz przebiliśmy, więc pozytywnie. Jak na razie wygląda to pozytywnie, patrząc na wykresy. Dobra, przejdźmy do Bitcoina. Ta strefa, czy to akumulacji, czy dystrybucji, zobaczymy. Zaczęła nam się korekta, no ta korekta nam się już zaczęła w połowie sierpnia. Mamy koniec miesiąca, realizacja zysków. Jak pokażę akcję, to też tam do tego nawiążę. Kurs przeważnie nie idzie cały czas w górę. Były bańki wcześniej, że przy dużych korektach, ale jednak to było dynamiczniej i szybciej. Wszystko nam spowolniło. Kapitał jest większy, kapitalizacja większa. Mamy ETF-y na Bitcoina, na Ethereum. Dużo zmian, dużo ruchów jest teraz spowodowanych jednak przez jakieś instytucje
które kupują, no instytucje kupują za pieniądze ulicy, która kupuje. No ale weszło to bardziej do mainstreamu, kiedyś nie było, kiedyś Bitcoin był niezależny od ruchów giełdowych, od w ogóle tego, co się dzieje w gospodarce. No, wszedł do mainstreamu, jest jak jest, trzeba to akceptować, więc albo bierzemy to pod uwagę, albo mówimy, że jest inaczej i żyje swoim życiem. No według mnie już nie żyje swoim życiem od dłuższego czasu. Czy tu zejdziemy niżej? No nie wiem, jak zejdziemy niżej, no to potem jeszcze jakieś takie wsparcie w okolicy 100 098, no i potem strefa wsparcia, kupowania na okolice 90 000, czyli powyżej tej średniej kroczącej. Hossy wspierały, tutaj ta średnia krocząca wspierała Hossy, wcześniej też tak było, Bessa, byliśmy poniżej, jesteśmy powyżej, więc też to wygląda nadal pozytywnie. Te wykresy, które pokazują nam rzeczywistość, w jakim jesteśmy. No nie pokazują nam oczywiście tego, co będzie w przyszłości, ale pokazują też trendy, w których jesteśmy. Te trendy tak szybko się nie zmieniają. To nie jest tak, że z dnia na dzień się zmienia i że kurs nam spadł dzisiaj, czy jutro wzrósł, to już mamy trend wzrostowy, spadkowy. Zależy na jakich interwałach czasowych. Na tych długoletnich to te trendy się utrzymują, czy to na akcjach, na ogólnie na aktywach w większości to są trendy wzrostowe. Latami są wzrostowe, czyli przez to, że mamy rozwój gospodarczy, technologiczny, inflację, no to ceny towarów, aktywów idą w górę. No i tak jest historycznie, więc lepiej grać longi niż shorty. I Bitcoin i kryptowaluty wpasowały się w ten trend. Oczywiście powstało tysiące, jak nie miliony już tych kryptowalut, więc większość to będzie orała od dno i nigdzie tu w górę nie pójdzie. No ale jednak te podstawowe jak Bitcoin czy Ethereum. No Ethereum trochę sobie nie radził w tej hoście, ale mamy odbicie na końcówce. Na końcówce pytanie, gdzie jest końcówka? W ostatnim czasie może to lepiej w tych słowach. I wyrównanie ATH z 2021 roku. Korekta na Bitcoinie czy na Ethereum tej samej wielkości, tutaj 13%, na Ethereum od szczytu też jakieś 13%. Co ciekawe, Bitcoin Ethereum mocniej w górę szło, a korekta podobna, więc też to wygląda pozytywnie. Powyżej średniej kroczącej Ethereum, która na razie szła nam w bok, ale może pójdzie w górę, więc hossa nam się rozwinie bardziej. Wygląda pozytywnie. Reszta krypto z tych takich bardziej topowych w trendzie wzrostowym. BNB, nowe ATH niedawno. XRP, nowe ATH było w lipcu, ale ledwo przebiło ATH z 2017 roku. No teraz trochę trend boczny, taki trójkąt zniżkujący. No, tendencja do niego jest raczej wychodzenia dołem niż górą. No zobaczymy, to jakby ktoś skupował, ale tu akurat przy Ethereum to możemy przy XRP przetestować tą średnią kroczącą. Zobaczymy. No i Tron i tak dalej w dół. No jest tendencja w górę ogólnie. O, może Litecoina pokażę. Litecoin, lekka tendencja wzrostowa, $110, a ATH Litecoina było na poziomie 413 i to z 2021, co ledwo pobił 2017. Czy w tym cyklu pobijemy? No nie wiem, może być ciężko, ale jakby wprowadzić ETF-a na Litecoina. Zobaczymy. Na razie nie wygląda to jakoś tak źle, jak jeszcze wyglądało, nie wiem, z rok temu. Więc na dzień dzisiejszy mamy lekką korektę, ale trend pozostaje wzrostowy. Dobra, popatrzmy, co się dzieje może jeszcze na walutach. EURUSD. Tak adresowałem takie wsparcie na dołkach. Przeważnie tych wsparć nie rysuję, bo nie mają większego znaczenia, ale jak popatrzymy sobie na parę EURUSD, to ona lubi chodzić w takich kanałach. Jak już taki kanał wpadnie, to przeważnie idzie. No i jest takim kanale wzrostowym. Pytanie, czy będzie atakowała kolejne lokalne szczyty, czy ten kanał zostanie pobity, no ale na razie mamy trend wzrostowy, gdzieś ten dolar nam się osłabia, przez to, że są jakieś korekty, no ale po tej linii mniej więcej to idzie
w górę. Złotówka. Co się dzieje ze złotówką? Do dolara tutaj stanęliśmy, a do euro też jakiś trend boczny. Za wiele się nie dzieje. Złotówka według mnie, tak jak już mówiłem też wcześniej, może się trochę umacniać, ale raczej będzie nam się osłabiała, ale to może jeszcze nawet nie w tym roku, tylko w przyszłym, jeżeli właśnie przyjdą jakieś trudniejsze czasy. A też taka dygresja, mam wrażenie, że pójdziemy tym schematem rumuńskim i niestety tutaj inflacja spore obciążenie podatkowe, będzie większy wzrost gospodarczy, słabszy. No na razie jeszcze ciągniemy, ale no raczej będziemy szli w tym kierunku niż taki, że rozwój nam będzie przyspieszał. Raczej mam wrażenie, że będzie zwalniał, no aż dojdziemy do tego, że właśnie coraz większe obciążenia podatkowe, no bo mniejszy rozwój, więc mniejsze wpływy do budżetu, mniej ludzie będą zarabiali, więc to mniej wydawali, mniejsze wpływy do budżetu, więc tendencja taka będzie nie ograniczania wydatków, tylko po prostu zwiększenia podatków, żeby wpływy były większe, no a potem już siłą rzeczy wymuszone będą cięcia, znowu te cięcia wydatków spowodują zubożenie społeczeństwa, więc mniej wydatków. To taka spirala, która powoduje, że mniejszy rozwój gospodarczy, większe obciążenie podatkowe, czy inflacja będzie większa. No, inflacja akurat może w tym scenariuszu nie iść mocno w górę, a nawet można wpaść w deflację. No ale ogólnie się spodziewam tego, że złotówka może nam się zacząć osłabiać za jakiś czas, ale teraz jeszcze może być tendencja do umacniania. Dobra, coś się podziało na złocie. Złoto próbuje nam wyjść z takiego kanału tutaj bocznego. 3449 za uncję przetestowane. A w złotówkach podobna sytuacja. Też gdzieś blisko jakiś wsparć. Ale srebro, skupmy się na srebrze, bo srebro nowy ATH, no nie ATH, bo ATH było wyżej, ale nowy lokalny szczyt, czyli srebro nam tu wyprzedziło trochę złoto. Ja tu często w tych filmikach pokazuję, porównuję srebro do rynku altcoinów, czy tam powiedzmy ETH do Bitcoina. No, schemat tu podobny, działania, te aktywa takie słabsze. W końcówkach hossy lubią więcej dawać zwrotów niż te mocniejsze. Więc tu też na razie według schematu z poprzednich cykli. Tutaj cykle na złocie czy na kruszcach są trochę inne niż na Bitcoinie i trochę też inne niż na akcjach. Ale co ciekawe, w ostatnich latach się mocno to zunifikowało. Tak jak kiedyś tam krypto żyło totalnie swoim życiem. Złoto też żyło swoim życiem. A teraz obligacje były zamiennie do akcji. A teraz się tak porobiło, że jak w górę to wszystko, a jak w dół to wszystko i obligacje też. Złoto, krypto, obligacje, akcje, wszystko, nieruchomości. No tak jest i co? No można jakoś to negować. Kiedyś było inaczej, teraz jest tak, trzeba z tym jakoś żyć, no ale no na razie mamy taką bańkę na wszystkim, tak to wygląda. No to też jeszcze wiadomo, że w różnych krajach bywa różnie, ale globalnie rzecz biorąc i patrząc w dolarach i patrząc przez rynek amerykański, to tak wygląda, że tak jest. Jak pokażę tutaj stosunek złota do srebra, no to też szczyty mieliśmy, kiedy byliśmy tutaj na dołkach, a do dołku jeszcze mamy daleko, więc też jakby schemat przez cały czas jest ten sam. No, tylko to właśnie mówię o tym samym schemacie z przeszłości, a jednocześnie trochę się wszystko zunifikowało. No i teraz jakby to miało wyglądać, jakby tak dojść do jakiegoś takiego szczytu szczytów. No to ten Armagedon mógłby być słaby. No ale znowu pytanie, no dobra, okej. Skoro by tak miało być spadki, to gdzie by ten kapitał popłynął? To nie jest tak, że nagle by brakło tego kapitału, że nie wiem, by się rozpłynął gdzieś. No nie, on gdzieś przepływa z jednego miejsca w drugie. Więc warto obserwować przepływy kapitałów na rynkach globalnych, jak to się rozchodzi między krajami, między aktywami. Na razie według mnie tu jesteśmy
na wzrostowych, na większości aktywach. A jak będzie dalej, zobaczymy. Warto jakby trzymać rękę na pulsie i sobie to obserwować. Akcje. Powiedziałem, że tutaj na akcjach w Stanach też mamy lekką korektę, no ale S&P to przedwczoraj zrobił nowe ATH. Taki klin tutaj zwyżkujący rysowałem. Czego to się można spodziewać? Wyjście górą z tego klinu, wyjście górą z tego kanału w ogóle wzrostowego i potem jakaś większa korekta. Albo nie. De facto jesteśmy po dołkach, które były w kwietniu. No i teraz też się trochę to zaburzyło, bo te dołki w kwietniu, a ogólnie tam przysłowie mówi, że uciekaj w maju, ale już wyprzedaże były w kwietniu poprzez to, że Trump już zaskoczył wszystkich i myślę, że sam siebie tym, że tak tutaj chciał opodatkować wszystkich w koło i America First. No nie wyszło to, ogólnie chaos totalny, szybkie spadki, ale co ciekawe weszliśmy na nowe ATH i odbicia już mamy 34%, może nie jakoś wiele, ale te wcześniejsze odbicia po jakichś takich spadkach to były 75%, tutaj 121%, więc były dużo większe, 400%. I po takich fałkach, no to ten kurs tam szedł jeszcze tutaj od marca 2020 do stycznia 2020, no 2 lata. Szedł jeszcze tutaj od października 2022 do lutego 2025. Prawie 3 lata. A teraz od kwietnia to ledwo pół roku, gdzie nawet niecałe, więc spokojnie to jeszcze możemy sobie w górę cisnąć. Jak najbardziej. A jak popatrzymy sobie na S&P, jakie te korekty były, na jakie wielkie korekty. Korekta 6%, korekta 9%, korekta 5%, to są takie standardowe, no i te takie duże to są okolice 20%. A tu korekta jakby była z 5%, to sobie możemy spokojnie wcześniejsze ATH przetestować, bo też znowu statystycznie wrzesień taki słaby powinien być. Ogólnie wakacje nie powinny jakieś dawać dużych zwrotów, bo to wiele się w wakacje przeważnie nie dzieje, jednak ludzie sobie trochę odpoczywają od giełdy. Czy będzie wrzesień jakiś gorszy? No teraz była jakaś realizacja pewno zysków na koniec miesiąca. No nie wiem, ogólnie jest mega duży postęp technologiczny. Nigdy nie było tak w przeszłości takiego szybkiego postępu jak jest teraz. Sztuczna inteligencja to rozwala system po prostu. Większość tego nie zauważa, nie docenia. Firmy, które w to weszły, to po prostu robią hajs taki, jaki się nie dało zarobić wcześniej, czyli te głównie firmy technologiczne ze Stanów. I przoduje im Nvidia, ale zanim jeszcze Nvidia, to jeszcze popatrzmy sobie na polskie podwórko i WIG, tak jak tutaj przodował we wzrostach, to teraz przoduje w spadkach, bo na WIG-u już mamy spadki 6%. No tutaj do tego przyłożył rękę nasz rząd, zapowiadając podatki na banki, a opodatkujmy, za dużo zarabiają. No i w Polsce, no myślę, że większość krajów tak działa, ale to akurat w takim momencie zostało to powiedziane, gdzie akurat spasowało, żeby tu korektę, no i ta korekta nam się rozkręca przez te banki. Rozlewa się trochę na cały rynek. Jak banki ciągnęły w górę, tak teraz ciągną WIG w dół i rynek w dół, więc no niestety może się to jeszcze pogłębić. Bo to jest takie otrzeźwienie, taki plaskacz w twarz dla tych, co chcą sobie poinwestować w duże spółki i to jeszcze najlepiej takie ze Skarbu Państwa. Taki plaskacz w twarz. Nie zarobisz, państwo ci weźmie. No i po takim plaskaczu znowu przez jakiś czas zapominamy, że tak jest i potem znowu państwo wyciąga rękę. Dlatego na polskiej giełdzie wydaje mi się, że warto inwestować, ale w te spółki trochę mniejsze i te, które nie są tak uzależnione od polityki, na pewno gdzie udziałowcami nie jest Skarb Państwa. Chyba jedyna spółka, gdzie wydaje mi się jakiś sens, to GPW, ale tam no nie ma jakichś gigantycznych zwrotów. Jest dywidenda, no jak kogoś dywidenda tutaj rajcuje, no mnie nie. Co ciekawe, dużo kanałów, które mówią o FIRE, też mówi o dywidendach.
No to jest takie trochę dziwne, taki paradoks z jednej strony, bo jakby jak dojść do FIRE, no ale inwestowanie w spółki dywidendowe to nie jest najprostsza droga dojścia do FIRE, tylko inwestowanie w spółki, które mają największe wzrosty i które no, ciągną te wykresy w górę. No, spółki dywidendowe nie mają największych wzrostów. Dopiero jak już jesteśmy na tym FIRE, to możemy sobie kupić spółki dywidendowe i nie wiem, nic nie robić i te dywidendy brać. To jest jakaś opcja, ale no na pewno nie budowanie FIRE na portfelu dywidendowym. No bo te spółki statystycznie mają mniejsze zwroty. No jeżeli firma przepala, czyli rozdaje pieniądze, które mogłaby zainwestować i jak ma pomysł, jak je zainwestować, no to pomnoży te pieniądze o wiele bardziej. Już kwestia podwójnego opodatkowania, że pierw co spółka podatkuje te pieniądze i potem znowu wypłata dywidendy, opodatkowanie, więc to jest przepalanie trochę hajsu. Dobra, ale to taka dygresja była. Więc jak chcecie budować szybko kapitał, to nie budujcie go na spółkach dywidendowych. Ale rozumiem psychologiczne podejście tego inwestowania, że wpada wam jakiś pieniądz z dywidendy. To tak samo staking. Sporo ludzi też sobie stakuje na różnych wynalazkach. Już tyle osób się przejechało, wpłacając pieniądze na różne wynalazki, gdzie tam jest staking i te 5, 7, 10, 15% rocznie wpłacą to, a potem okazuje się, że firmy nie ma, się wszystko popierniczy. Ja sobie, czy to dywidendy, znaczy no dywidendy jak już dają, no to biorę, wiadomo, ale staking to całkowicie odpuściłem, bo te 5% przy takich ruchach rynku na krypto mi w ogóle nie ruszają i jakby no nawet przy dużym kapitale może to wygląda fajnie, spoko, ale ryzyko, akurat przy krypto ryzyko jest dużo większe niż przy dywidendach, no tutaj nie ma jakiejś takiej ryzyka, to nagle ci firma, ci tam broker padnie, no broker padnie, to dalej to są twoje akcje, no. Jeżeli wpłacisz jakiejś firmie swoje krypto i liczysz na to, żeby cię dostawało ze stakingu, może się okazać, że nie dostaniesz. No i popadały takie firmy i ludzie potracili bardzo dużo pieniędzy. Więc ja nie jestem fanem tego typu inwestycji, ale rozumiem, że psychologicznie ktoś może tego potrzebować, żeby ten przepływ kapitału był. No, nie wiem, no ja jakoś nie potrzebuję, no ale rozumiem, że tak jest i to wtedy jakby umacnia nas tym, że to co robimy jest ok, bo tych pieniędzy jest co miesiąc, czy tam co kwartał, czy przy tych wypłatach jest ich coraz więcej, więc jakby to ma sens co robimy, bo to fizycznie powiedzmy te pieniądze możemy sobie gdzieś wypłacić, a jak nie ma tego przepływu, to może się okazać, że no jakby nic nie robimy i co, no spółka idzie w górę, ale nie odczuwamy tego, że mam więcej kapitału, możemy sobie gdzieś wpisać to w portfolio, gdzieś, nie wiem, w Excelu, ale no tak, no może to być ciężko, więc dużo rzeczy też robimy, które może nie są do końca ekonomicznie uzasadnione i dają gorsze zwroty, ale psychologicznie są jakby niezbędne do tego, żeby w ogóle tak zadziałać, więc jakby okej. I lepiej tak, niż żeby jednak próbować robić inaczej i zbierać najwięcej z rynku, no ale nie utrzymać tych inwestycji, kupić, sprzedać zaraz, no bo trzeba coś robić. Więc no, każdy jest inny i każdy dokonuje własnych wyborów, albo też co jest w stanie zrobić. No, są różne predyspozycje do różnego inwestowania. Jedni mają predyspozycje do day tradingu i do właśnie kupowania, sprzedawania, angażowania się na rynku i tego potrzebują i to na nich działa. A na innych nie, działa to destrukcyjnie. Lepiej, żeby tego nie robili, pomimo, że ich to kręci, no ale to już wtedy podchodzi pod hazard, albo to już jest czysty hazard. Dobra, czyli na polskiej giełdzie korekta nam jest trochę większa i się może rozkręcić, może się jeszcze bardziej rozkręci. No niestety tak, ale to nie jest koniec hossy. Nie wydaje mi się, żeby tu nagle już było koniec i jakby te banki zabiją tu w Polsce. No, polscy przedsiębiorcy potrafią robić dobre zwroty i są spółki, które naprawdę dają radę. Dobra, ale wróćmy do Nvidii, bo tu się wszyscy podniecali Nvidią. No, Nvidia ciągnie S&P w górę
to, co tam się dzieje, ma znaczenie, więc warto też wiedzieć, co tam się dzieje, więc warto sobie też pooglądać jakieś filmiki, co przeanalizowali raport, co się podziało, jakie przychody, jakie prognozy. No ogólnie jest lepiej niż zakładali analitycy, więc tak jak było wcześniej, więc jest lepiej, ma być jeszcze lepiej i w ogóle jest super. I wzrosty, lepsze, większe przychody, zyski i w ogóle super, hiper i nawet to, co te dane, które nie uwzględniały tego, co by mogły uwzględniać dane, gdyby jeszcze Chińczycy kupowali, więc jest w ogóle pozytywnie. Już gdzieś chyba w zeszłym roku były takie ostrzeżenia, że będą problemy z prądem, że no spoko, te centra danych powstają, jest zapotrzebowanie na te chipy, na karty i na rozwój sztucznej inteligencji, ale to wszystko trzeba zasilać i będzie problem z prądem. No na razie jakoś działa, tego problemu nie ma, się to rozkłada i nie wnikałem, jak to w Stanach jest realizowane, ale też te centra danych się po całym świecie rozkładają, to nie, że jak tylko w Stanach są, ale dużo jest w Chinach centrów danych, dużo też jest w Europie i powstają przez cały czas nowe. Więc myślę, że też powstają przy jakichś elektrowniach dużych, albo też budowane są w Stanach chyba nawet kilka elektrowni atomowych. Powstaje właśnie stricte pod te centra danych, więc jakby to jest jedno drugim. No w Chinach tam elektrowni budują chyba całą masę, nawet jeszcze węglowych budują elektrownie oprócz tych atomowych, więc jakby to przez cały czas funkcjonuje. Wiadomo, że gdzieś jest szczyt tego, że nie można tak w kółko się rozwijać, bo no kiedyś już no te przychody będą tak abstrakcyjne, czy już teraz są mega abstrakcyjne, bo to kapitalizacja jest tak gigantyczna i te przychody są tak duże i tak zyski i tak takie rezerwy kapitału i te kolejne firmy jak Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta mają tyle hajsu, mogą tyle porobić, więc nigdy tak nie było w przeszłości, żeby tyle było pieniędzy leżało gdzieś tam na kontach. No, ta technologia jak kiedyś była rozwijana, to była tak po prostu, że brakowało hajsu, no bo po prostu gdzieś trzeba było zbierać od inwestorów, nowe emisje akcji, nie wiadomo co. Ta bańka dotcomowa to właśnie opierała się na takim hypie, marzeniach w przyszłości, jak to kiedyś będzie. No teraz jesteśmy właśnie w tej przyszłości, jak to jest i ten hype faktycznie no sprawdził się, no tylko 25 lat później. Czy no może trochę wcześniej, no i tak 25, bo to 20, 10, ale no potrzeba było sporo czasu, a teraz jesteśmy w tym już czasie tych marzeń z przeszłości i to faktycznie te spółki, które przetrwały, które wprowadziły ten produkt, no są na gigantycznych wycenach, ale mają pieniądze, mają produkt, rozwój jest o wiele szybszy niż kiedyś. Gdzie jest sufit? No, a na razie tego sufitu nie widzę. Czy gdzieś go widziałem właśnie wcześniej a propos energii, że będzie tutaj kryzys energetyczny. Myślę, że ten kryzys będzie, ale czy już teraz? Nie wiem i on może, bo co będzie tym takim triggerem do zakończenia tego hossy na wszystkim, no. No jest wiele pewno rzeczy, tutaj scenariuszy, jakaś globalna wojna, komuś odpierni czy coś i sobie zrzuci gdzieś atomówkę, albo właśnie, albo zmiana jakaś klimatu, będą takie zmiany pogodowe, że zaburzą dostawy żywności, albo właśnie kryzys energetyczny, że zabraknie energii, albo nie wiem, meteoryt nam spadnie jakiś, albo co. No opcji jest bardzo dużo, więc tu można sobie mnożyć. To tak a propos tego, że inwestowanie długofalowe no, jest łatwiej przewidzieć. No jest do momentu, jak przyleci czarny łabędź i wtedy jakby cały plan się wali, bo w pewnym momencie może się wszystko zawalić. Ogólnie takie powiedzenie, że wzrosty idą po schodach, a spadki wypadają przez okno. No więc szybciej to spada niż idzie w górę, więc tak. I te korekty, czy te takie krachy no, potrafią być bardzo dotkliwe, jak przyleci czarny łabędź, a wtedy się może wszystko pozmieniać. Czy to jest ostateczny, tam kiedyś nagrałem taki film, że to jest ostatnia rewolucja w dziejach ludzkości AI. No może tak być, a może tak nie być, a może będą jeszcze inne, a może nad AI będzie jeszcze coś lepszego, ale tego już może nie zauważymy, nie dożyjemy.
bo jak już AI będzie lepsze od nas, to będziemy tak jak takie zwierzaki w zoo. Zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że to jest najlepsze dla każdego, żeby każdy sobie znalazł sens swojego życia i szczęście tym, co robi, a nie przejmował się tym za bardzo, co się wydarzy za 10, 20, 30 lat. I jednocześnie druga strona medalu, robił rzeczy, które mogą zaprocentować za 10, 20, 30 lat, więc znowu też taki trochę paradoks, ale zauważam po sobie, że dużo rzeczy, które robiłem dawno temu, przynoszą zyski teraz i to się sprawdza. Rzeczy, które były bez sensu kiedyś, ja akurat coś porobiłem, coś wymyśliłem, coś sobie zrobiłem i nagle zysk jest z tego teraz, a kiedyś to nie przynosiło niczego, bo wydawało się, że to jest jakaś przepalona kasa, przepalony czas. Tego nie wiemy. Ważne, żeby czuć się z tym dobrze, co robimy i żeby jednak trochę też patrzeć na to, co będzie w przyszłości, jednocześnie nie zafiksowywać się. No ja kiedyś żyłem bardzo mocno w przyszłości, więc scenariusze na przyszłość były wszystkie możliwe, analizowanie, robienie pod to, no ale to wtedy to jest takie życie w przyszłości i faktycznie część rzeczy się sprawdziło, większość się nie sprawdziło, 99% się nie sprawdziło, to były błędne przewidywania. Teraz się staram żyć bardziej tu i teraz, czyli patrzeć, co nam się może wydarzyć i trochę coś pod to porobić, co widzę, że okej, dobra, to długofalowo ma sens, ale jednocześnie skupiać się na tu i teraz. Dużo też osób żyje w przeszłości, czyli analizuje, co tam w przeszłości było, co, jak, a zapominając o tym, że przyszłość to w ogóle będzie zupełnie inna. O tym, że żyją tu i teraz i trzeba tu ogarnąć siebie. Więc wczoraj taka znajoma powiedziała mi, że ona doszła teraz do tego, że cieszy się tym, co ma, że po prostu nawet zdała sobie sprawę, że ma więcej niż potrzebuje, że w ogóle kiedyś to wkurwiało ją to, tamto jej przeszkadzało, narzekała na to, na tamtego i że to, a mówię, że wiesz, mówię, no dobra, okej, to podaj mi przykłady, no bo to też łatwo zweryfikować, czy ktoś tak coś sobie pierniczy bez sensu, czy faktycznie coś sobie przemyślał. No i ona, jak zaczęła przykłady, to 1, 2, 3, 4, 5, 16, mówię, o kurde, faktycznie, no. Tak, ma to przemyślane. Czy tak realizuje, no to już inna sprawa. Czy dopiero gdzieś tam to są tego początki, ale wydaje mi się, że warto sobie podejść do tego, że cieszyć się z tego, co mamy, bo jednak dużo osób jednak ma sporo, nawet więcej niż potrzebuje. Sam zauważyłem, jakiś czas temu się przeprowadzałem, zauważyłem, że ja nie potrzebuję większości tych rzeczy w sumie. No ja ogólnie lubię sobie testować różne rzeczy, no jak się testuje, szczególnie jakieś produkty nowe, no to żeby to przetestować, to trzeba mieć różne produkty. No i to niestety powoduje, że potem zostaje nam tego, ale można coś posprzedawać, można coś poddawać, można coś wyrzucić, no jakby nie trzeba tego zbierać. To jest efekt uboczny testowania, no, że masz nagle dużo różnych sprzętów na przykład. Ale doceniam, że mam to, co mam, okej. To jakby wystarcza mi, to mi generuje najwięcej mojego szczęścia tu i teraz. Reszta jest jakimś dodatkiem, czy jest, czy nie ma większego znaczenia i skupiam się na tym, co mam teraz. Ja też lubię sobie usprawniać różne rzeczy, więc ostatnia taka myśl, a może bym sobie usprawnił jeszcze, nie wiem, ekspres do kawy i młynek. W sumie już tyle to przeanalizowałem, potestowałem i szybko jeszcze takie testy już powiedzmy wirtualne, ale już prawie dokonałem kolejny zakup. Mówię, no nie, no to co mam jest po prostu już tak upgrade'owane jeszcze przez wydruk 3D, który sobie zupgrade'owałem, młynek, który spowodował, że już po prostu działa tak jakby, no jak chcę. Jedynie mógłbym być jeszcze bardziej cichy, też mógłbym to sobie sam zupgrade'ować, ale w sumie jak popatrzyłem, to de facto, no nie, to co jest jakby pasuje mi. Ekspres, który mam, robi mi takie espresso, jakie chcę. Kawę, którą piję, już potestowałem, no nie wiem, dziesiątki, jak nie setki różnych kaw. No jest taka, selekcjonowałem sobie taką, jaką lubię, która no sprawia, że po prostu jest dobra. Zrobię ją sobie tak, jak chcę, więc no bardzo ciężko mi znaleźć w jakiejś kawiarni kawę, która by mi gdzieś smakowała i była na odpowiednim poziomie. Czasami gdzieś znajdę, to mówię, o ciekawa, jaka to firma i ostatnio też tam gdzieś byłem w jakiejś restauracji, wypiłem kawę, mówię, o dobra, tej włoskiej jeszcze nie piłem, o wie, kurczę, z takiej najstarszej palarni, kupmy, sprawdźmy,
Potestowałem w domu, no faktycznie jest ok. Ale dobra, tą, którą jednak piję wybraną jest... No mnie pasuje bardziej. To już kwestia smaków, kto co lubi. Jakość myślę, że jest bardzo porównywalna, więc dobra, spoko. Popatrzymy inną alternatywę, jakbym chciał sobie coś pozmieniać. Ale czy muszę? Nie muszę. Pasuje mi taka, jaka jest. Czerpię przyjemność z picia tej, którą mam tu i teraz. Tak jak mówiłem wcześniej, trochę dygresji wjechało przy wykresach, no ale przy weekendzie tak troszkę się tu rozgadałem. Dobra, czy jeszcze coś tu o giełdzie? Może nie. A jeszcze ETF-y na Bitcoina, spadki, obroty większe nadal na Ethereum, ale już nie tyle co na Bitcoinie, trochę mniejsze na Ethereum, spadki i wczoraj mieliśmy negatywne przepływy, czyli no też się udzieliło ludziom, którzy inwestują poprzez ETF-y i trochę posprzedawali. No więc jakie rokowania na przyszłość? Na dłuższą to, że raczej tutaj sobie kontynuujemy. Najkrótszą warto obserwować, nie wiem, które tutaj pierwsze wykresy, no ale złoto nam pokazuje i w sumie srebro tutaj nowe ATH zrobiło. Pokazuje nam, że hajs na rynku jest i ludzie chcą inwestować i ogólnie coś by sobie pokupowali. Więc czy ta korekta już jest koniec, czy nie? Niektórzy mówią, że przydałaby się korekta, bo tak mocno poszło w górę. Czy by się przydała, czy mocno poszło w górę? No to jest tak, że kurs może iść w górę, jak ktoś na przykład chce shortować sobie albo kupować w korektach, to kurs może być o wiele dłużej w górę, że nam się wydaje. Tak samo jak są spadki. Jak sobie uśredniamy w dół, to może iść o wiele dłużej niż nam się wydaje i może nam braknąć po prostu pieniędzy na zakupy. Więc rynek może być tak długo przegrzany do granic możliwości. Ale czy jest przegrzany? No, wskaźniki, ja jakoś strasznie nie obserwuję wskaźników, ale te wskaźniki nie pokazują nam jakiegoś większego przegrzania na rynku. Sentyment na krypto jest nawet neutralny. Na akcjach jest bardziej pozytywny. No ale tam te spółki technologiczne ciągną i rozwój technologiczny no po prostu ciągnie to w górę mega. Krypto no nie ma już takiej mody jak kiedyś. Zresztą kapitalizacja większa, już nie ma takich zwrotów, więc nie jest takie medialne. Że ktoś tam coś opowie o krypto, to już no nie jest takim nie wiadomo co. No dobra, jest tam krypto, okej, i tyle. Jakby no inwestujemy tak jak w inne aktywa. Trochę bardziej ryzykownie, trochę bardziej można zarobić, ale tyle w temacie. A ci, którzy siedzą w kursach, to naprawdę zwroty. Może pokażę jeszcze na złocie. Sprawdźmy sobie. Tak, początek roku to tu za wiele się nam nie podziało, bo w trend boczny jesteśmy od kwietnia, ale nawet od początku roku, grudzień, styczeń, zwrot na złocie w dolarach od początku roku to 30%. To naprawdę jest mega duży zwrot, więc tu korekta by spokojnie mogła zejść nawet do tych 2800, 2900 do wsparcia hossy. A patrząc za ostatnie 10 lat, od 2000... Przejdźmy na świeczki tygodniowe. No może sprawdźmy sobie od jakiegoś dołka, tutaj dołek mieliśmy. W 2022. Czyli kurs nam przed bokiem, dół i od tego czasu do szczytu to mamy 116%. No naprawdę złoto będzie takim już hiperbolą trochę w górę. Bańka na złocie. Jak pęknie, to po prostu nie wiadomo co się stanie. Może będą spadki 50-70%. Na złocie też to jest możliwe. A, tu jeszcze taka już totalny chaos w tym moim przeglądzie. Kronos, token giełdy Crypto.com, wystrzał w górę, korekta i dzisiaj też 13%. Sprawdźmy jeszcze OKX, wykres tej giełdy, który też był wystrzał pod newsa. Gdzie tu mamy nie akcje, tylko kryptowaluty. OKX, czyli giełda.
No tutaj też korekta, ale korekta była token OKB 37%. Jak widać na rynku krypto też mamy takie krypto, które ciągną ten wykres i mamy co jakiś czas jakieś wystrzały. I teraz jest weekend. No weekend to za wiele się nie dzieje. Niektórzy insiderzy mogą sobie tam podziałać, bo wiedzą, co się wydarzy w poniedziałek, ale większość czeka na Wall Street, na to, jak się otworzą Stany, co powie Trump, chyba że on coś sobie tu napisze na swoich social mediach. Teraz to już każdy ma swoje, no nie każdy, ale jakby większość, którzy tutaj liczą, mają swoje social media i sobie tam kreują swoją rzeczywistość. Więc dużo też zależy od tego, co napisze Trump, ale przez chaos, który wprowadził po tych cłach, to już przez palce patrzą na niego, przez chaos, jaki to wprowadził w to, jak chce zakończyć wojnę między Ukrainą a Rosją, no to też tu, że Ukraina zła, dobra, Rosja zła, dobra, nie wiadomo co, jak. Po prostu zero ładu, zero składu, totalny chaos. Co z tego wychodzi? Może ktoś w tym chaosie się odnajduje, może ona, może nawet on też się nie odnajduje. Reszta zaczyna na to patrzeć tak, no dobra, okej, coś tam powiedział, to będzie jakiś wpływ, ale jakby no dalej jedziemy na tym samym wózku i to globalnie za wiele nie zmienia. Więc tak, dobra, koniec, bo się trochę nam tu zrobiło już długo. Nie wszyscy pewno dobrnęli do końca. Takie pytanie. Jak ktoś dobrnął do końca, to niech napisze marchewka. Dobra, w komentarzu. Tyle na tyle i do usłyszenia do następnego razu.